Nie ma chyba nic gorszego niż kupić auto przyszłości i po 2-3 latach odkryć, że ludzie, a może bardziej, że cały rynek traktuje je już jak, jak co? Jak iPhone'a sprzed 5 lat? No albo jakiegoś innego Androida. I właśnie to jest cały problem z elektrykami. Oczywiście, nie z każdym, nie zawsze, ale zaskakująco często, bo one nie tanieją po prostu szybko. One często tanieją szybciej niż ktokolwiek zakładał. I to się nie dzieje dlatego, że nagle się okazało, że wszystkie elektryki są złe. Tylko dlatego, że ten rynek od początku był trochę zrobiony na wariackich papierach. Za dużo rzeczy musiało zadziałać w jednym momencie. Wszystko działo się za szybko, zbyt idealnie. No a potem, jak to zwykle bywa, wyszły wszystkie niedociągnięcia. Jeszcze chwilę temu wszyscy w kółko słyszeliśmy, że to jest przyszłość, że to jest nowy standard, że zaraz wszyscy się przesiądą, a spalinówka to truciciel planety. Wszystko to brzmiało pięknie. No, może poza trucicielem. Problem w tym, że rynek samochodów to nie jest bajka. Tu nie wystarczy ładna wizja. Tu liczy się to, ile auto kosztuje, ile straci na wartości, czy da się je sprzedać i czy człowiek nie zostanie potem z miną pod tytułem przecież to miało wyglądać trochę inaczej. I właśnie dlatego elektryki dziś tak często tracą na wartości, bo ten segment sam sobie podstawił nogę z kilku stron naraz. Pierwsza rzecz jest dość prosta. Technologia rozwija się za szybko. Przy zwykłym aucie spalinowym człowiek mniej więcej wie, na czym stoi. Auto ma 5 lat, 6, 7. Dobra, pojawił się lifting, większy ekran, kolejna wersja świateł, jakiś pakiet asystentów, czasem trochę lepszy silnik, albo gorszy. Ale ogólnie sens auta zostaje podobny. A przy elektrykach ten rdzeń cały czas ucieka do przodu. Zasięg, szybkość ładowania, bateria, oprogramowanie, efektywność, architektura. I nagle auto, które 3 lata temu miało być super, hiper nowoczesne, dzisiaj zaczyna wyglądać jak starsza generacja czegoś, co dopiero teraz dojrzewa. I to jest zabójcze dla wartości, bo kupujący patrzy nie tylko na to, czy auto nadal jeździ. Patrzy też, czy ono nadal wygląda na nowoczesne, a niestety w elektrykach nowoczesne starzeje się szybciej niż w spalinówkach. To trochę jak z elektroniką. Masz sprzęt, który dalej działa. Niby wszystko jest ok, ale obok stoi nowy model, który ładuje się szybciej, oferuje 3 razy więcej funkcji i wygląda jak z innej epoki. I już czujesz, że twój produkt nagle się postarzał o 2 życia. Reuters pisał, że używane elektryki tanieją m.in. właśnie dlatego, że baterie, zasięg i software rozwijają się bardzo szybko. Czyli nowsze auta szybciej uciekają starszym modelom. I moim zdaniem to jest jeden z głównych powodów. Kupujesz coś, co miało być przyszłościowe, a po chwili rynek mówi spokojnie, jest już nowsza przyszłość. Druga rzecz to wojny cenowe. I tu już w ogóle zrobił się cyrk, bo jeśli producent zaczyna ciąć ceny nowych aut, to używane dostają od razu po głowie i nie ma tu filozofii. Jeżeli nowe auto staniało, to używane też musi zejść z ceny, bo inaczej klient patrzy na ogłoszenie i myśli, po co ja mam brać używane za takie pieniądze, skoro nowe kosztuje niewiele więcej i będę miał niewypierdziane fotele. No po co? I rynek przechodzi korektę. Tylko że słowo korekta brzmi dość elegancko. W praktyce to czasem wygląda jak zjazd windą bez hamulców bezpieczeństwa. Najbardziej widoczne było to przy Tesli, ale problem nie dotyczy tylko jednej marki, bo jak lider rynku zaczyna agresywnie grać ceną, to reszta się nie obija. Też musi kombinować. Rabat, leasing, promocja, wyprzedaż, jakaś specjalna oferta. I nagle cały segment nowych elektryków zaczyna wywierać presję na używane elektryki. A używki nie mają się czym bronić. Nowe auto obroni się marketingiem, salonem, gwarancją, finansowaniem.
A używane broni się jedynie ceną. I dlatego tak łatwo obrywa. Trzecia sprawa to floty i leasingi. Bardzo ważne, bo wiele osób patrzy na rynek aut tak, jakby wszystko kręciło się wokół prywatnych kupujących, komisów i ogłoszeń. A tymczasem ogromna część elektryków w Europie idzie przez firmy, przez floty, leasing. Reuters podawał, że na wielu europejskich rynkach około 60% nowych elektryków trafiało do klientów komercyjnych i flotowych. To jest gigantyczna wręcz skala. I teraz najważniejsze. Leasing działa tak długo, jak długo ktoś wierzy, że auto po paru latach da się odsprzedać za sensowne pieniądze. Na tym opiera się rata. Na przewidywalnej wartości auta po zakończeniu umowy. Jeśli ta wartość siada, to nagle wszystko zaczyna się rozjeżdżać. Reuters pisał wprost, że słabe wartości rezydualne elektryków podbijały koszty leasingu w Europie i robiły się z tego realne problemy biznesowe. I to jest moment, w którym cały ten piękny obrazek zaczyna pękać, bo miało być nowocześnie, miało być lepiej, miało być bardziej przyszłościowo, a wyszło tak, że finansowo zrobiło się bardziej nerwowo. I potem człowiek siedzący z boku widzi jedno. Miało być prościej, a jest drożej i mniej przewidywalnie. No pięknie. Do tego dochodzi zwykła psychologia i tego też nie da się olać. Przy używanej spalinówce ludzie wiedzą, o co pytać. Przebieg, historia, silnik, skrzynia, rdza, wypadki. A przy elektryku dochodzą jeszcze kolejne znaki zapytania. Jak bateria, degradacja, realny zasięg, tempo ładowania, warunki ładowania w domu, stan ogniw, czy zimą jest dramat, czy za 2 lata to jeszcze będzie miało sens. I teraz uwaga, ja nie mówię, że wszystkie te obawy są zawsze racjonalne, bo nie są. Część z nich bywa przesadzona, tylko że rynek nie wycenia wyłącznie faktów, rynek wycenia też niepewność, a niepewność zawsze obniża cenę. Proste. Reuters wiązał spadki cen używanych elektryków w Europie nie tylko z cięciami cen nowych aut, ale też z obawami o ładowanie i żywotność baterii. I nawet jeśli część właścicieli jest z tych aut zadowolona, to nie zmienia to jednego. Używany elektryk dla wielu ludzi dalej nie jest tak oczywistym zakupem jak zwykły samochód, a mniej oczywisty zakup prawie zawsze znaczy niższą cenę. Kolejna rzecz. Dopłaty. One potrafią pomagać, ale potrafią też rozwalać logikę rynku, bo jeśli nowe elektryki sprzedaje się z dopłatą, to używane auto nie konkuruje tylko z cennikiem producenta, konkuruje też z pomocą oferowaną przez państwo. A to zmienia cały układ, bo nagle ktoś patrzy, używane kosztuje tyle i tyle, ale nowe po dopłacie to przecież jakiś żart. I znowu używka dostaje po dupie. A kiedy dopłaty są ucinane, zmieniane, zawieszane, albo nagle się kończą, to rynek dostaje kolejne szarpnięcie. Widzieliście film o kończących się dopłatach do elektryków? Jeśli nie, to właśnie wyświetla się tutaj. Wracając, Reuters pisał, że spadek sprzedaży elektryków w Unii był częściowo łączony z ograniczoną infrastrukturą ładowania, ale też z zakończeniem dopłat w Niemczech. Czyli nawet wsparcie państwowe nie daje stabilności, jeśli jest rwane i nieprzewidywalne. I to jest chyba jeden z największych absurdów całej tej historii, bo z jednej strony mamy politykę, regulacje, terminy, presję, a z drugiej zwykłego człowieka, który patrzy, ile to auto będzie warte za 3 albo 4 lata. I ten zwykły człowiek naprawdę nie żyje komunikatami prasowymi, on żyje rachunkami. Jeśli widzi, że rynek jest rozchwiany, to albo to dopuszcza, albo odpuszcza. I trudno się dziwić. No i nie możemy zapomnieć o jeszcze jednej kwestii, a mianowicie Chiny. Bo nawet jeśli temat filmu nie jest o Chinach, to Chiny i tak siedzą w tle całej tej historii. Komisja Europejska nałożyła ostateczne cła wyrównawcze na import bateryjnych elektryków z Chin, co samo w sobie pokazuje, jak mocna była presja konkurencyjna. Ale nawet z cłami problem nie znika, bo chińska konkurencja zrobiła 2 rzeczy naraz. Zwiększyła presję cenową i przyzwyczaiła rynek do tego, że technologia może być tańsza niż wielu producentom się wydawało. A jeśli klient zaczyna wierzyć, że za chwilę dostanie więcej za mniej, to nie będzie chciał przepłacać za używany model sprzed kilku lat. Będzie czekał albo będzie cisnął cenę mocno. I znowu obrywa używany elektryk. Do tego dochodzi jeszcze jedna rzecz, która jest bardzo ważna, a mało medialna. Baterie staniałe. IEA
podawała, że średnia cena pakietów bateryjnych spadła w 2023 roku o prawie 14%, rok do roku. Czyli, co to znaczy po ludzku? To znaczy, że producenci mają coraz więcej przestrzeni, żeby robić lepsze, albo tańsze auta. A skoro nowe auta wchodzą z lepszym stosunkiem ceny do możliwości, to starsze modele szybciej wyglądają na zbyt drogie względem tego, co oferują. No i znowu, nie dlatego, że nagle są bardziej bezpieczne, tylko dlatego, że świat wokół nich za szybko poszedł dalej. I tu dochodzimy do sedna. Elektryki nie tanieją szybko z jednego konkretnego powodu. To nie jest jedna wada, jedna decyzja, ani jedna marka. To jest cała mieszanka wybuchowa. Szybki rozwój technologii, cięcia cen nowych aut, presja flot i leasingów, niepewność kupujących, dopłaty, które bardziej szarpią niż stabilizują, no i konkurencja z Chin. Są ludzie, którym taki samochód naprawdę pasuje. Jeżdżą lokalnie, mają gdzie ładować, kupują świadomie. Nie żyją wizją, że za 3 lata sprzedadzą auto prawie bez strat. I wtedy to może mieć dużo sensu. Tylko że to jest coś zupełnie innego niż bajka, którą przez lata próbowano nam wszystkim sprzedać. Że elektryk jest po prostu lepszy, nowocześniejszy i już. No nie. Dziś uczciwiej byłoby powiedzieć, że dla części kierowców to jest sensowny wybór. Ale finansowo bywa dużo mniej przewidywalny niż wielu zakładało. I to może nie brzmi tak, jakbyście chcieli, ale przynajmniej nie robi z ludzi idiotów. Warto też spojrzeć szerzej. ACEA podała, że w 2025 auta bateryjne miały 17,4% udziału w nowych rejestracjach w Unii, a hybrydy 34,5%. Czyli pełny elektryk idzie w górę, ale nadal nie jest pierwszym wyborem rynku. Dla wielu ludzi hybryda okazała się po prostu bezpieczniejszym kompromisem. Mniej stresu, mniej kombinowania, mniej wiary, że wszystko pójdzie idealnie. I to też wpływa na cenę używanych elektryków. Bo jeśli rynek dalej bardziej ufa hybrydom niż pełnym elektrykom, to popyt na używane elektryki nie będzie aż tak szeroki, jak wielu się wydawało. A kiedy popyt nie nadąża za podażą, to cena robi to, co zawsze, czyli spada. Jeszcze gorzej, że część elektryków była pozycjonowana niemal jak gadżet premium. Drogi gadżet premium. Taki, wiecie, symbol nowej epoki. Tylko że gadżety premium mają jedną fatalną cechę. Kiedy pojawia się nowsza generacja i zaczyna się wojna cenowa, stare wersje lecą w dół dużo bardziej niż inne zwyczajne produkty. I dlatego elektryk za duże pieniądze po paru latach potrafi wyglądać na rynku wtórnym jak oferta dla ludzi o mocnych nerwach. Albo dla tych, którzy po prostu chcą skorzystać na cudzej stracie. Zresztą Reuters pisał też o Hertz, który zaczął wyprzedawać dużą liczbę elektryków z floty, dokładając kolejne auta na rynek wtórny i zwiększając presję na wyceny. I znowu, to nie jest jedna przyczyna. To jest cały układ naczyń połączonych, więc kiedy ktoś dziś mówi elektryki tanieją, bo ludzie ich nie chcą, to dla mnie to jest za proste. Tak samo za proste jak gadanie elektryki tanieją, bo są bez sensu. Też nie. A prawda wygląda tak, że ten rynek został po prostu wrzucony na zbyt wysokie obroty. Za dużo miało się wydarzyć naraz. Transformacja, regulacje, nowe marki, dopłaty, presja cenowa, szybki rozwój technologii. I jeszcze oczekiwanie, że klient będzie to wszystko spokojnie akceptował i nie będzie patrzył na utratę wartości. No ja was błagam. Oczywiście, że będzie patrzył. Zawsze będzie patrzył. Zwłaszcza dziś, kiedy auta kosztują chore pieniądze. I moim zdaniem właśnie tu leży największy problem elektryków jako produktu masowego. Nie w samym napędzie, tylko w tym, że sprzedawano go ludziom jak gotowe rozwiązanie przyszłości, podczas gdy rynek sam jeszcze nie wiedział, jak ma wyglądać w praktyce. A kiedy produkt jest w takiej fazie, to używka prawie zawsze dostaje najmocniej, bo nowe auto jakoś tam się obroni, a używane ma tylko jedną broń – cenę. I dlatego właśnie elektryki tak szybko tanieją. Nie dlatego, że każdy z nich jest zły. Nie dlatego, że elektryczna motoryzacja jutro zniknie, tylko dlatego, że ten segment nadal jest niestabilny. Bardzo podatny na ruchy producentów i politykę. A do tego rozwija się tak szybko, że starsze modele błyskawicznie tracą rynkowy blask. I może właśnie to jest najlepsza puenta. Elektryk miał być symbolem przyszłości, a na razie często jest symbolem tego, jak drogo kosztuje siedzenie w pierwszym rzędzie, kiedy rynek dopiero uczy się sam siebie. I to nie jest hejt, to jest zwykły rachunek. A rachunek, jak wiadomo, najbardziej boli dopiero po czasie. Dajcie znać, czy lubicie elektryki. Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał. Ja się z wami żegnam i życzę wam miłego dnia. No i co, do następnego. Hej!